Instrukcja programowania funkcji M-Assistant do współpracy z portem zewnętrznym. Do uruchomienia usługi Platan M-Assistant potrzebujemy serwera telekomunikacyjnego Platan Proxima lub Libra, łącza miejskiego wielokanałowego SIP-trunk lub ISDN. Oczywiście można korzystać również z wielu linii analogowych bądź GSM, natomiast zalecamy łącze wielokanałowe typu SIP-trunk lub łącze ISDN. Licencje na port zewnętrzny do serwera Proxima lub Libra. Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Platan CTI z licencjami na klientów CTI i tutaj potrzebujemy co najmniej tyle licencji na klientów, ile jest portów zewnętrznych. Smartfona z systemem Android w wersji 7 lub wyższej. Stały publiczny adres IP, a w przypadku braku stałego publicznego adresu IP usługa DYN DNS. Przekierowanie portu na routerze do komunikacji po IP w protokole TCP, aby oprogramowanie M-Assistant mogło komunikować się z komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Platan CTI. Dedykowanego numeru DDI dla portu zewnętrznego, aby mógł wykonywać połączenia przez centralę. Na początek skonfigurujemy serwer Proxima bądź Libra. W menu Administracja, Licencje sprawdzamy, czy mamy odpowiednią liczbę licencji na porty zewnętrzne. Następnie potrzebujemy komunikacji przy pomocy protokołu PCTI. W związku z tym musimy ten protokół włączyć w centrali. Przechodzimy do menu Ustawienia wspólne i wybieramy opcję CTI CPR. Opcję CTI CPR aktywujemy protokół PCTI i zaznaczamy wszystkie znajdujące się w tym protokole komendy PCTI. Kolejnym etapem jest utworzenie abonentów wewnętrznych, którzy będą korzystać z funkcji port zewnętrzny. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy dodać kolejny numer wewnętrzny i z opcji Lokalizacja wskazać, że nowy numer wewnętrzny, który zdefiniowaliśmy, będzie pracował jako port zewnętrzny. Wówczas podajemy numer telefonu komórkowego, na który będzie kierowane to połączenie, oraz możemy wybrać, jaki klawisz funkcyjny będzie realizował funkcję flash na tym telefonie komórkowym. Jeżeli chcemy, aby port zewnętrzny działał równolegle z istniejącym już wyposażeniem, wówczas na istniejącym numerze wewnętrznym z menu Lokalizacja wybieramy opcję Multi. Po dodaniu funkcji Multi z listy rozwijalnej możemy wybrać port zewnętrzny, który do tego numeru zostanie dopisany. Dodatkowo dla portu zewnętrznego, jeżeli system Proxima bądź Libra wyposażony jest w kartę GSM, możemy włączyć opcję wysyłania wiadomości SMS z powiadomieniem o nieodebranym połączeniu przychodzącym. W tym SMS-ie będzie zawarty numer osoby, która dzwoniła do centrali i próbowała połączyć się z tym portem zewnętrznym.
Kolejnym etapem konfiguracji jest konfiguracja serwera CTI. Po zainstalowaniu oprogramowania serwer CTI na komputerze wraz z bazą Firebird należy przejść do opcji Licencje i podać numer programu, na podstawie którego w firmie Platan generowany jest klucz licencyjny dla klientów CTI. Po wprowadzeniu poprawnej licencji przechodzimy do opcji Serwer i rozpoczniemy konfigurację połączenia z serwerem Platan. Aby połączyć oprogramowanie serwer CTI z centralą, wybieramy typ centrali, port komunikacyjny, podajemy lokalny adres IP, port komunikacyjny pomiędzy centralą a oprogramowaniem Platan CTI jest to port 5001. Kolejnym elementem w ustawieniach sieć intranetowa podajemy adres rozgłoszeniowy. Jest to zazwyczaj adres w sieci LAN z końcówką 255. Port TCP, czyli port, na którym klienci CTI będą łączyli się z serwerem CTI. Ustawienia dla połączeń zewnętrznych, czyli publiczny adres IP bądź adres DYN DNS w przypadku braku stałego publicznego adresu IP. Alternatywny port TCP, który należy przekierować na routerze oraz wskazać numer DDI, na który będą dzwonili abonenci jako port zewnętrzny, dzięki czemu uzyskają dostęp do systemu Proxima bądź Libra. Po wprowadzeniu tych wartości i poprawnym skonfigurowaniu otrzymamy informację o połączeniu z TCP IP z centralą oraz informacja o połączeniu z bazą CTI. Następnie dodajemy użytkowników oprogramowania Platan CTI, podajemy ich loginy oraz hasła, poszczególnym abonentom dopisujemy numery wewnętrzne, które zostały dopisane w centrali telefonicznej. Na tym kończymy konfigurację oprogramowania serwer CTI. Do współpracy z M-Asystentem nie jest konieczne instalowanie na stacjach roboczych aplikacji klient CTI. Ostatnim etapem jest pobranie aplikacji Platan M-Assistant ze sklepu Google Play, zainstalowanie tej aplikacji i zezwolenie na wszystkie uprawnienia aplikacji. Po uruchomieniu przechodzimy do konfiguracji oprogramowania klikając 3 kropeczki. Możemy automatycznie pobrać konfigurację z serwera CTI, wpisując nazwę użytkownika i hasło w przypadku, gdy nasz telefon znajduje się w tej samej sieci LAN-owej co komputer z oprogramowaniem Platan CTI, lub możemy wypełnić ustawienia ręcznie, wybierając ponownie 3 kropeczki, przechodząc do opcji ustawienia i wpisując poszczególne dane, takie jak adres serwera, port serwera, alternatywny adres serwera, alternatywny port serwera, nazwa użytkownika, hasło, zaznaczenie opcji połączenia z oprogramowaniem Platan CTI, dopisujemy numer użytkownika, ramkę dla użytkowników zdalnych. Możemy w opcjach zaznaczyć, jak system ma się zachować w przypadku, gdy nie ma połączenia poprzez CTI, czy ma automatycznie dzwonić przez GSM i jaki czas ma system próbować wykonać połączenie do oprogramowania Platan CTI. Jeżeli telefon jest dwusimowy, wskazujemy, z którą kartą SIM to oprogramowanie będzie działało.
Jeżeli dane wszystkie są poprawne, będzie to wizualizowane zielonym napisem Platan CTI z adresem, do którego zostało połączone to oprogramowanie. I teraz wszystkie połączenia przychodzące przez centralę na naszą komórkę będą otrzymywały dodatkową informację o połączeniach, o numerze osoby do nas dzwoniącej, jak również my, wykonując połączenia, będziemy mogli otrzymać informację dotyczącą, czy chcemy wykonać połączenie poprzez centralę, czy poprzez kartę SIM w naszym telefonie.